Hej, miesiąc temu nagrałem materiał odnośnie 8 kroków do miliona i potem pojawiły się różne pytania odnośnie tego, no dobrze, ale jestem na etacie, no jak to zrobić? Za co się zabrać, żeby te 8 kroków w ogóle można było zrealizować? Więc co takiego zrobić, będąc na etacie, żeby jednak można było z tego etatu zrezygnować i zacząć realizować tą drogę, no, nieważne czy do miliona, czy do 10, czy do miliarda, czy po prostu do takiego życia, gdzie pieniądze będą pracować na ciebie, a nie będziesz musiał ty na nie pracować. Jest to dla mnie poniekąd dość problematyczne opowiadanie o tym, co zrobić, żeby zrezygnować z etatu, bo ja nigdy w życiu nie byłem na etacie, nawet nigdy w życiu nie napisałem CV. Mogę Ci tylko powiedzieć, ja Ci dam sugestię, która według mnie doprowadzi Cię do tego, żeby można było bez większego problemu zrezygnować z tego etatu i mieć takie życie, jakby się chciało. Co takiego zrobić? Będąc na etacie, pracując, nieważne czy to w korporacji, czy w urzędzie, czy gdziekolwiek, jest taka sytuacja, że robisz określone zadania, jesteś przyuczony zazwyczaj tak jest, przyuczony do jakiejś tam swojej grządki, którą masz pielęgnować, którą masz się opiekować i ty się znasz właśnie na tym. Prowadząc firmę, musisz się znać na wszystkim. Dlatego zanim założysz jakąś firmę, to nie rób tego będąc na etacie, nie mając jeszcze o niczym pojęcia. Najpierw zacznij od tego, żeby zdobyć wiedzę. Bo potrzebujesz całą masę wiedzy na temat księgowości, na temat marketingu, na temat reklamy, na temat sprzedaży, na temat w ogóle prowadzenia biznesu, jak to wszystko działa. Więc potrzebujesz najpierw naczytać się całą masę książek. Jeśli są jakieś szkolenia z tego tematu, przyznaję, że nawet nie wiem, czy są takie podstawowe szkolenia, no myślę, że na pewno są, bo na każdy temat są, to warto po prostu pochodzić i poświęcić najpierw czas, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko działa, jak to wszystko się robi. Jak to będziesz miał od biedy tą wiedzę, bo nigdy nie będziesz miał do końca tej wiedzy. Taką wiedzę odnośnie prowadzenia biznesu najlepiej się pozyskuje w momencie, kiedy tą wiedzę masz z praktyki, bo wtedy wychodzi w praniu, że czegoś ci potrzebujesz, że czegoś nie wiesz. Ale na początek, gdybyś od razu skoczył tak, że na głęboką wodę i od razu założył firmę, będąc na etacie i w ogóle zrezygnował od razu z tego etatu i zaczął prowadzić firmę, to obawiam się, że na początku albo byś tracił pieniądze, albo byś, jeśli masz pieniądze, bardzo szybko byś się stracił, bo nie jesteś po prostu do tego przyzwyczajony. Jest to coś nowego. I nie licz na to, że założysz tą firmę i w przeciągu pierwszego miesiąca, 2 miesięcy będziesz miał od razu niesamowite dochody i cały świat będzie twój. To jest proces. Może to będzie trwać u Ciebie kilka miesięcy, może to będzie rok, może 2 lata, zanim Ty nauczysz się, jak to wszystko prowadzi, zanim będziesz wiedział, jak ten produkt czy usługę naprawdę opakować, żeby ją podać swojemu klientowi, jak obsługiwać tego klienta, żeby to wszystko ładnie działało. Ale po kolei. Powiedzmy, że masz już wiedzę mniej więcej na temat tego, jak tą firmę prowadzić, jak sobie radzić nawet z pracownikami, jak zatrudnisz, właśnie z rachunkowością, z rozliczaniem podatków, z magazynem, z wysyłaniem, z obsługą klienta, jak to wszystko się w teorii robi na razie. Będziesz potrzebował teraz drugiej rzeczy, czyli będziesz potrzebował kapitału. Z tym kapitałem to też nie jest tak do końca, bo w tym momencie są takie możliwości, że nie musisz mieć pieniędzy, a możesz stosunkowo łatwo pozyskać pieniądze po prostu z rynku. Albo przez aniołów biznesu możesz poszukać crowdfundingowych serwisów w internecie, tylko to też jest kwestia tego, żeby się nauczyć, jak to zrobić, żeby z takich serwisów pozyskać pieniądze. Bo jedno jest łatwo powiedzieć w teorii, weź pieniądze z internetu, a drugie w praktyce, jak zrobić tą ofertę, gdzie pokazujesz swoją usługę czy swój produkt, żeby po prostu ktoś na to wpłacał pieniądze, żebyś te pieniądze uzbierał. Powiedzmy, że nie masz pojęcia o tym, jak uzbierać te pieniądze z internetu, to jak chcesz uzbierać pieniądze na swoją firmę,
to po pracy będziesz musiał podejmować się wszelkich możliwych zajęć, które pozwolą Ci uzbierać jakikolwiek kapitał na to, żeby tą działalność prowadzić. Nikt nie powiedział, że to będzie proste, bo dla wielu osób to będzie bardzo trudne, bo będziesz musiał wychodzić do ludzi, próbować im nawet sprzedawać jakieś rzeczy, co dla osób, które nigdy tego nie robiły, może być rzeczą straszną. Ja kiedyś robiłem wideo właśnie na temat tego, że jedną z podstawowych umiejętności według mnie, jaki przedsiębiorca powinien posiadać, to jest umiejętność sprzedaży. Jeśli nie wiesz, jak się tej sprzedaży nauczyć, zapisz się po prostu do pierwszej lepszej firmy ubezpieczeniowej na przykład i tam nie będziesz musiał wkładać pieniędzy w to, żeby kupić od nich jakieś towary, które potem masz sprzedać, tylko po prostu jako pracownik firmy ubezpieczeniowej, to oni jako firma ubezpieczeniowa mają szkoleniowców, którzy Ci pokażą, jak to robić, żebyś mógł pójść do klienta, zaoferować mu jakiś produkt czy usługę i żeby on to od Ciebie kupił. To nie są proste rzeczy. I lepiej się tego nauczyć, powiedzmy, za pieniądze innych, czyli firmy takiej, która sprzedaje ubezpieczenia, niż za swoje własne, albo jak będziesz już prowadził działalność i wtedy próbować samodzielnie sprzedaży, co wierz mi, nie jest łatwe, szczególnie na początku, bo nie jesteśmy, szczególnie jako Polacy, nie jesteśmy nauczeni do tego, żeby się w ogóle sprzedawać jako osoba fizyczna, jako ty, żeby się sprzedał, żebyś nawet wyszedł przed taką kamerę i powiedział, jaki masz fajny produkt i dlaczego warto to kupić. My po prostu nie jesteśmy tego uczeni ani w szkole, ani przez rodziców w większości, więc to jest umiejętność, którą po prostu musimy pójść do kogoś, kto nas nauczy. Z książek uważam akurat, że nie warto się uczyć sprzedaży, bo jedno jest teoria, a drugie jest praktyka. Sprzedaży się uczy w praktyce. I teraz tak. Jesteś taką osobą, która chce być wolną osobą, nie pracować na etacie. Po pierwsze wiedza, jak to wszystko się robi. Po drugie kapitał. To, co Ci powiedziałem o tych dodatkowych pracach. Jeśli dasz radę, crowdfunding. Jeśli nie to, możesz po prostu pożyczyć pieniądze od znajomych, od rodziców, od bliskich i z tym zacząć. I jak masz te rzeczy na start, to jesteś w stanie działać. Obawiam się, że i tak przez pierwsze miesiące albo będziesz tracił pieniądze, albo będziesz mniej więcej na zero wychodził. Dlatego te fundusze na początek są Ci potrzebne po to, żebyś mógł w miarę spokojnie po prostu żyć. Jest jeszcze jedna sprawa, która według mnie jest bardzo ważna. Gdybym był na etacie i przechodził na działalność własną, ja bym nigdy tego nie zrobił tak z dnia na dzień. Wolałbym zostać w tej pracy i po pracy prowadzić moją firmę właśnie przez 2-3 miesiące, zanim poznam wszystko, jak to dobrze działa, ale mam cały czas dopływ gotówki od mojego pracodawcy, tak? Więc ja się czuję w miarę bezpiecznie. Gdyby ta moja firma nie wypaliła, to ja mam przez 2-3 miesiące spokój, w miarę spokój ducha. Bo jeśli to nie będzie działać, nie rezygnuję z tej pracy. Ale jeśli ta Twoja firma po kilku miesiącach zacznie Ci przynosić dochód przynajmniej taki, jak masz z etatu, to po prostu podziękuj szefowi i trzymaj się wtedy swojego biznesu i go prowadź. Dla nielicznych osób może się sprawdzić skok na głęboką wodę, czyli z dnia na dzień mówisz szefowi dziękuję i bierzesz się za swoją firmę. Tylko, po pierwsze dostaniesz mocno po tyłku, bo zakładam, że nigdy wcześniej tego nie robiłeś, więc masz masę rzeczy do nauczenia się, do pokonania swoich barier. Ale jest tego taki plus, że w momencie, kiedy jesteś postawiony pod ścianą albo pod przepaścią, to wtedy uruchamiają się w tobie takie pokłady energii, umiejętności, jakichś nadprzyrodzonych zdolności, o których do tej pory sobie nie zdawałeś. Bo w momencie, kiedy walczysz o przetrwanie, to jest zupełnie inna walka, jak kiedy robisz to w ten sposób, który Ci powiedziałem przedtem. Ale dla Twojego bezpieczeństwa i spokoju ducha i mniejszej ilości siwych włosów zalecam Ci metodę etat etatem. Spokojnie firma przez kilka miesięcy, aż dojdziesz do dochodu takiego, jaki masz z etatu. Wtedy skoncentruj się tylko na etacie. I możesz zapytać, po co to wszystko?
Zacznijmy od tego, że jest to kanał na temat sukcesu. Więc jeśli jesteś osobą, która nie potrzebuje więcej od życia, nie potrzebuje wyjeżdżać sobie w ładne miejsca, albo mieszkać w ładnym apartamencie, albo jeździć ładnym samochodem, albo po prostu mieć takie życie, jakie Ciebie interesuje, to po prostu zostań na bezpiecznym etacie, gdzie dostaniesz swoje 2500 czy 3500 i sobie tak żyj, nie ma problemu. Bycie przedsiębiorcą nie jest dla wszystkich, bo wymaga sporej ilości poświęceń. To nie jest tak, jak ktoś Ci może powiedzieć, że pracuje tylko przez 2 godziny w tygodniu, chociaż są takie osoby. Dobra, to od razu powiem Ci historię, bo w styczniu robiłem spotkania z osobami, które mnie oglądają i akurat pierwsze spotkanie było w Gdańsku i podszedł do mnie mój klient, któremu chyba 2 lata wcześniej prosił mnie o to, żebym mu udostępnił kurs, jaki tam robię od czasu do czasu ze biznesu. I podszedł do mnie i taki zmartwiony do mnie mówi, co on ma zrobić, bo sobie coś tak nie radzi w życiu. Ja sobie myślę, kurczę, wydawało mi się, że ten kurs jest taki fajny, a coś sobie nie radzi, to tak niedobrze. Ale mówi mi, że nie, wiesz co, wszystko, bo zobaczył po mojej minie, mówi, nie, wszystko super, wiesz, po tym jak w pół roku dosłownie zacząłem zarabiać 10-12 tysięcy miesięcznie, tylko problem jest taki, że ja pracuję tylko 2 godziny w tygodniu. No czasami może do 4 godzin w tygodniu dojdę, bo po prostu tak ten biznes sobie ułożyłem, jak mi mówiłeś, tylko że no potem się nudzę. No, i powiedz mi, co ja mam zrobić, żebym po prostu więcej pracował w przeciągu tego dnia, żeby nie było tak, że minie dzień, ja tylko godzinę coś popracuję i no tak, co zrobić, żeby mi się chciało bardziej? Więc widzisz, da się, jak najbardziej da się i można to zrobić w przeciągu kilku miesięcy, tylko no, trzeba mieć wiedzę, trzeba też, wiesz, to jest też tak, nawet jak będziesz miał wiedzę, to niekoniecznie biznes Ci wypali. Bo nawet wczoraj, dokładnie wczoraj, napisała do mnie jedna pani, która pokazała mi swoje prace. Jest, no, może nie do końca artystką, bo jest architektem. Jest doskonałym architektem, do tego potrafi pięknie malować i to, że architektoniczne jej projekty dostają nagrody w jakichś tam wystawach, jej ilustracje są drukowane w książkach, jej znajomi uważają, że ona osiąga ogromne sukcesy, ale ona nie widzi u siebie pieniędzy. Po prostu. To, co ma, nie przekłada się na pieniądze. Więc Ty też tak możesz mieć w tym biznesie, dlatego jak będziesz ten biznes zakładał, to trzeba popatrzeć na to, co Ty robisz i dla kogo Ty to robisz. Bo jest różnica, jeśli Ty jesteś na przykład adwokatem. Adwokat teoretycznie nam się wydaje, oho, ogromne pieniądze, fajne życie i tak dalej. No dobrze, tylko że nawet najlepszy adwokat ile jest w stanie zarobić? 20 tysięcy, 50 tysięcy miesięcznie i koniec. Bo on musi to sam zrobić. Nawet jeśli będzie miał najwyższe stawki na rynku, jeśli się rozchoruje, nie ma firmy, nie ma działania, nie ma dochodu. Więc jak będziesz patrzył na tę swoją działalność, to popatrz na to, czy Ty możesz tam delegować. W sensie, czy możesz zatrudnić pracowników, czy możesz te swoje prace, to co tam będziesz robił, czy możesz zlecić na zewnątrz. Czy jest taka sytuacja, że po prostu to wszystko musisz zrobić sam własnymi rękami. Bo jeśli musisz sam zrobić wszystko własnymi rękami i nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mógł Ci w tym pomagać, powiedzmy jesteś, nie wiem, stomatologiem, no to jest problem. To ja bym się za taki biznes nie brał. Ja osobiście bym się za to nie brał. Nieważne jak duże w tym będą pieniądze, ale jeśli Ty to musisz sam robić, to dla mnie nie ma sensu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, jak duża jest grupa docelowa, dla kogo Ty to robisz. Bo jeśli... powiedzmy, że wymyśliłeś sobie, że będziesz świadczył usługi transportowe i będziesz helikopterem woził ludzi z punktu A do punktu B. I ten biznes wymyśliłeś sobie, że otworzysz sobie, powiedzmy, gdzieś w Ugandzie, że nie wiem, ile w Ugandzie jest bogatych ludzi, ale wymyśliłeś sobie, że otworzysz ten biznes w kraju, gdzie są 2 osoby, które stać na to, czyli Twój rynek docelowy, Twoja grupa docelowa to są 2 osoby.
I 2 osoby stać na to, żeby wynająć ciebie z tym helikopterem, żebyś przewiózł te 2 osoby z punktu A do punktu B. Więc jeśli ty masz taki mały rynek docelowy, nie ma szans na to, żebyś ty tam się dorobił. Widzisz, teraz jest różnica, jeśli ty z tym helikopterem będziesz na przykład w Las Vegas. Tam będziesz miał roboty mnóstwo. Do tych helikopterów jesteś w stanie zatrudnić innych ludzi, którzy będą za ciebie latać i biznes już się będzie kręcił. Więc ja ci tu tylko absolutne podstawy wykładam, bo mówię ci o tym, żeby o takich rzeczach czytać w książkach, bo tam jest podana wiedza na ten temat. Ja ci na razie podaję sposób myślenia, jak to wszystko działa. Gdybym chciał ci wszystko powiedzieć, obawiam się, że musiałbym siedzieć przed tobą i opowiadać ci pewnie z rok czasu, jak to wszystko poukładać, ale pokazuję ci, że się da, bo są przykłady ludzi, którzy byli na etacie, rzucili ten etat, otworzyli swoje biznesy i zarabiają ogromne, ale naprawdę ogromne pieniądze. Tylko pewien etap trzeba w życiu przejść. Ja powiedziałem, że nigdy nie byłem na etacie, nigdy nie napisałem CV. Tak, bo ja miałem troszkę inny sposób myślenia. Dla ciebie jeszcze jedna myśl w związku z tym. To może dla studentów, którzy się zastanawiają, czy właśnie zakładać firmę, czy może pójść na etat. Jest dla mnie jeden plus pójścia na etat. Jeśli na przykład chcesz otworzyć, nie wiem, restaurację i uważasz, że restauracja to jest najlepsza rzecz, jaką możesz robić na świecie. Ja uważam, że to jest beznadziejna rzecz, bo właśnie restauracja jest ograniczona lokalizacyjnie, chyba że zrobisz coś takiego jak na przykład McDonald's czy KFC i sprzedajesz franczyzę na cały świat, a nie, że masz jedną restaurację. Ale okej, powiedzmy, że chcesz wejść w biznes restauracyjny, chcesz zobaczyć, jak to działa. Więc jeśli ty po studiach, czy nawet teraz będąc na etacie, myślisz o tym, żeby zacząć tego typu biznes, no to będziesz miał problem, bo prowadząc restaurację, tam jest mnóstwo rzeczy, które się mogą wydarzyć. Poczynając od kupowania żywności, kwestia jakiej jakości jest to żywność, kwestia obsługi klientów, kwestia wystroju wnętrza, kwestia zarządzania personelem, sprzętu itd. Jest tego mnóstwo rzeczy do opanowania. Dlatego w takiej sytuacji, kiedy takie coś jest skomplikowane, najlepiej wtedy pójść, zatrudnić się do restauracji, nawet na pomywacza, posiedzieć tam 3 miesiące, nawet pół roku i zobaczyć, jak to wszystko działa i słuchać i rozmawiać z każdym i trochę posiedzieć na sali i na zapleczu i wśród kelnerów i posłuchać, o czym oni mówią z szefem czy szefową, jakie tam są problemy. Jak ty to wtedy poznasz, to być może stwierdzisz, że to nie jest biznes dla ciebie i poszukasz wtedy czegoś innego. Więc w takim wypadku dla mnie etat ma sens, że ja pójdę i poznaję od zaplecza, jak to wszystko działa. Okej, już będę kończył, bo to za długie wychodzi nagranie. Może już brzmi zbyt skomplikowanie, więc w skrócie po kolei. Jesteś na etacie. Wiedza. Musisz czytać masę książek, naprawdę masę książek, wszelkie książki z marketingu, sprzedaży, rachunkowości, przedsiębiorczości, co tylko wpadnie ci w ręce, musisz to przeczytać. Wiedza. Drugie, kapitał. Pozyskanie kapitału, żeby mieć po prostu nawet za co stronę internetową postawić. I potem praktyka. Praktyka, ale taka, żeby móc albo właśnie pójść na etat i poznać, jak ten biznes działa, albo być na etacie jakimkolwiek, mieć z tego dochód, żeby mieć za co żyć, a z drugiej strony otwieranie swojego własnego biznesu i prowadzenie go po godzinach, żeby zobaczyć w praktyce, jak to wszystko działa. Jak to ci zacznie dawać dochody, przynajmniej tak, jakie masz z etatu, dziękujesz za etat, skupiasz się na biznesie. Nie pamiętam dokładnie statystyk, ale coś ponad 90% firm nie dożywa 3 lat. Więc bardzo prawdopodobne, że twoja firma upadnie. Ale tym bym się w ogóle nie przejmował, bo nawet jeśli ona upadnie, to zostanie ci doświadczenie. Będziesz wiedział, jakie błędy popełniłeś, będziesz wiedział, co powinno być lepiej zrobione. I jak założysz kolejną firmę, będzie ci o wiele prościej. Będę już kończył, pokażę ci jeszcze ładne widoki. Nie wiem, na ile to się nagra, bo tu jest bardzo mocne słońce, bo jestem akurat w Hiszpanii na Costa Blanca. Pokażę ci tutaj może widok.
bo widok jest zapierający. Ja się tam boję wyjść, bo jestem na 42 piętrze, a tutaj jest taka barierka, że przed niczym nie chroni, ale popatrz, jaki tu jest widoczek, który, gdybym Ci pokazał jeszcze, jak to wygląda w nocy, to jest, no jest pięknie, jest absolutnie pięknie. Więc jak się zastanawiasz, czy rzucić etat, czy nie, to pojedź w takie miejsce i będziesz wiedział, gdzie, znaczy będziesz wiedział, będziesz miał do myślenia, czy warto pracować na etacie, bo raczej nie dostaniesz wtedy takiej wypłaty, która Ci pozwoli na to, żeby móc bywać częściej, czy kupić sobie apartament w takim miejscu. Ok, do usłyszenia w sumie we wtorek, ale bardzo bym prosił, żeby teraz w komentarzach na dole wpisać pytania, może właśnie takie biznesowe, związane z zakładaniem firmy. Jeśli masz jakieś dylematy, wątpliwości albo zakładałeś, coś ci nie wychodziło, zadaj mi pytania. Ja we wtorek będę na żywo odpowiadał. Także we wtorek postaram się o 20, nie obiecuję, że akurat o 20, ale mam nadzieję, że o 20 mi się uda być przed internetem i odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Do zobaczenia. Hej!